Lausitzring, podejście drugie. Po raz pierwszy czekał mnie test tak naprawdę zdrowotnej wytrzymałości. Pół roku przed ogłoszeniem rund, przed ogłoszeniem terminarza Trackmasters w sezonie 23 udało mi się zdobyć bilety na koncert, na który czekałem 20 lat. To była muzyka, na której się wychowałem, czyli Peter Gabriel. I dokładnie ten koncert wypadł w Krakowie w noc poprzedzającą zawody na Lausitzring. Oznaczało to, że musieliśmy zrobić taką operację, w której Robert z autem pojechał dzień wcześniej już na tor. Ja pojechałem na koncert, który skończył się o północy. Następnie w zasadzie miałem 7 godzin do rozpoczęcia otwarcia toru, rejestracji i odprawy, a byłem prawie 700 km w drugą stronę. Musiałem szybko przyjechać do Wrocławia, kimnąłem 2 godziny, Marta wsiadła za ster samochodu, ja spałem jeszcze w samochodzie i w zasadzie po 2-3 godzinach snu jesteśmy na torze Lausitzring, odprawa i zaczynamy się ścigać na jednym z moich ulubionych torów. Wyjazd na Lausitz był największym testem technologii, nowej technologii, jaką wrzuciliśmy do mojego samochodu. Chcąc być szybszym, dołożyłem w tym sezonie kompresor, znacznie urosła ilość momentu obrotowego, ilość mocy, koni mechanicznych. Samochód jest szybszy, to już wiemy po wyjeździe na most. Problem, z jakim borykałem się jeżdżąc na moście, to były redukcje biegów, czyli mocne dohamowania, na przykład z 200 na godzinę i wejście w ciasny zakręt w szykanę. W tych sytuacjach, kiedy musiałem zredukować z 5 do 3 albo nawet z 5 do 2, wysprzęglenie praktycznie zawsze owocowało podcięciem tylnej osi. Nawet jeśli próbowałem robić heel and toe, no to przy takim momencie, przy tak lekkim relatywnie samochodzie i lekkim tyle z auta, przy takich ciasnych zakrętach już ryzyko podcięcia osi i wpadnięcia w poślizg było po prostu ogromne i jakby ta przyjemność z jazdy i takich sytuacji wyścigowych już była kiepska. Ja już miałem z tyłu głowy dawno, że myślałem o tej skrzyni automatycznej. Bardzo popularna modyfikacja, którą teraz wiele osób głównie do aut streetowych wrzuca. Była duża rozkmina nad tym, czy to zda egzamin w jeździe sportowej. Przekonało mnie to, że te skrzynie biegów automatyczne 8 HP jeżdżą w niemieckim cyklu M235i. Jest tam puchar, gdzie dokładnie taka sama skrzynia biegów, usportowiona przez firmę Sachs, jeździ i w międzynarodowych zawodach jest czołgana zarówno w trybie endurance, jak i w wyścigach sprinterskich. To było dla mnie takim głównym światełkiem w tunelu, że jeżeli tam daję radę, to ja też dam radę z taką skrzynią się ścigać na torach wyścigowych. Szczególnie, że po jej wsadzeniu wiedziałem, że będę już jeździł raczej tylko time attack i nie będę jeździł wyścigów endurance, więc te 20 minut pełnym piecem powinna wytrzymać i powinna sprawić, że będę znacznie szybszy, jednocześnie wykluczyć całkowicie taką sytuację, w której ja redukuję bieg, nie jest zrównana prędkość obrotowa silnika z prędkością obrotową wału i dochodzi do podcięcia tylnej osi. Dodatkowo na pewno zyskam cenne sekundy dzięki milisekundom, w których zmieniają się biegi zarówno do góry, jak i do dołu. Masa dobrych ludzi, która była wokół mnie w pierwszych miesiącach 2023 roku. Zarówno Katod, który stroił silnik i za to odpowiadał, i za całą elektronikę. Tak samo Turbolamik, który przygotował sterownik i wystroił ten sterownik skrzyni biegów do mojego samochodu. Samochód został wystrojony, przetestowany na torze jeszcze przed pierwszą rundą, natomiast problemy, które się nowe zupełnie pojawiły po wsadzeniu bardzo szybkiej skrzyni, kompresora, nowej mocnej mapy paliwa i zapłonów w samochodzie, okazało się, że znacznie urosły nam temperatury wody, więc musieliśmy coś z tym zrobić, jakby przeredagowaliśmy układ chłodzenia razem z Kubą Czuchrowskim. Do ostatnich nocy pracowaliśmy nad autem, żeby samochód po prostu poradził sobie na tej próbie na Lausitzring, bo po zeszłym roku już wiedziałem, że jest to taki tor wyścigowy, który ma w zasadzie 4 długie proste, gdzie uderzenie ciepła i gdzie w ogóle zarządzanie ciepłem w silniku jest kluczowe i może nas wykluczyć z zawodów i nie pozwolić osiągnąć wyniku.
Pierwszy wyjazd dla mnie na pierwszą sesję tak szybkiego toru, autem w nowym setupie, z wymarzoną skrzynią automatyczną na łopatkach, czyli ten dream o budowie auta pokroju GT3, GT4, takiej jeździe jak na symulatorach. Powiem szczerze, że zjechałem z tej sesji z trzęsącymi się rękoma i z taką ilością endorfin w żyłach, że już dawno nie miałem czegoś takiego. Masakrycznie to za... Tak, ten samochód zapieprza, że to jest jakiś... Ale to jest dobre czy źle? To jest przeraźliwie szybko. A wiesz, że jest trzeci promień? Dawno nie przeżyłem takich emocji i takiej frajdy z tego, jakie auto zbudowaliśmy. To był naprawdę przepiękny moment dla mnie, to był taki moment jakby realizacji jakiegoś marzenia, bo po prostu wyjeżdżam i nagle czuję, jak dzieje się jakby coś, co wcześniej widziałem tylko w grach komputerowych, tylko właśnie na symulatorach, gdzieś, nie wiem, na filmach, na YouTube, gdzie zawodnicy największych lig, największych wyścigów na świecie jeżdżą Porsche GT3 i po prostu klepią te biegi i nagle ja wyjeżdżam i robię dokładnie to samo. Nie ukrywam, że to było przepiękne uczucie i mega spełnienie, jeśli chodzi o to, jak jeździ samochód. Już po pierwszej sesji widziałem, że jestem znacznie szybszy niż w zeszłym sezonie na tym samym torze. Pomimo że jeszcze byłem na używanych oponach, no to już czasy były o dobre 3 sekundy szybsze, w zasadzie od strzała, od pierwszego wyjazdu. Natomiast no, już po tej pierwszej sesji zdałem sobie sprawę, że czeka mnie dzisiaj walka z temperaturami przede wszystkim. I tutaj wchodzi ta cała technologia, którą zainstalowaliśmy w aucie i pewnego rodzaju przewaga, której w zeszłym sezonie nie mieliśmy. To znaczy to, że mamy na miejscu zainstalowane oprogramowanie EcuMastera, mamy zainstalowane oprogramowanie komputer Turbolamika, mamy mądrych ludzi na telefonach i w momencie, gdy coś się działo, po prostu złapałem za telefon, otworzyliśmy laptopa, podpięliśmy się, mogliśmy wszystko na żywo sobie gdzieś tam skorygować, wysłać loga, zobaczyć, co się działo, wprowadzić korekty, które sprawiły, że z każdą kolejną sesją byłem w stanie jeździć trochę więcej. Problemem było to, że auto grzało się tak bardzo, że w zasadzie po jednym kółku pomiarowym na Lausitzring osiągałem prawie 110 stopni. To jest jakaś taka temperatura graniczna dla tego silnika, kiedy dużo może złego się dziać. Nawet jeżeli płyn, który jest przygotowany w aucie sportowy, nie zagotuje się, no to zawsze jest ryzyko pogięcia głowicy i potem znowu od zera akcja silnik. Tego byśmy nie chcieli, chcemy szanować ten silnik i mieć go na cały sezon. Dlatego też to zarządzanie tym setupem, zarządzanie samochodem było na Lausitzring kluczowe i to była taka pierwsza runda, że jakby zobaczyłem, co można, jakiego rodzaju przewagę można mieć na zawodach sportowych, mając do dyspozycji technologię i fajnych ludzi, którzy razem z Tobą współpracują, bo po prostu parę telefonów, laptop, wysyłanie sobie mapy, wrócenie i jedziemy dalej po jakichś tam korektach. Każdą kolejną sesją wjeżdżałem się coraz bardziej, urywałem coraz cenniejsze ułamki sekund. W zasadzie poprawiłem swój czas o ponad 4 sekundy do zeszłego roku i znalazłem się w punkcie, w którym mogłem po raz pierwszy stanąć na podium. Wiedziałem dokładnie, jak pojechać autem, aby tą temperaturę zachować, aby auto zagrzać tylko tyle, ile trzeba na kółku rozgrzewkowym, nie za dużo, żeby móc zrobić pełne okrążenie pomiarowe pełnym piecem na drugim okrążeniu, potem się wychłodzić, potem jeszcze jedno okrążenie, co dało mi takie wjeżdżenie się i możliwość zrealizowania wyniku. Nie zrobiłem tych okrążeń wiele tego dnia, ale już czułem, że każda kolejna sesja to jest poprawa o 0,3, o 0,5 sekundy, to jest przepaść, to jest naprawdę w jeździe time-atakowej wyjazd na każdą sesję i ucinanie połowy sekundy, to jest naprawdę ogrom progresu.
Czułem, że podium tego dnia jest w zasięgu ręki. Moim rywalem tego dnia, do którego głównie się układałem, był Michał Sobota i jego E46 M3. Samochód, który był zdecydowanie szybszy ode mnie wcześniej. Teraz widzę, że jestem w stanie go przeskoczyć i w zasadzie od ostatniej sesji, od tego jednego okrążenia pomiarowego zależało to, czy będę w stanie wskoczyć na podium na Lausitzring. Zarąbiście mi na tym zależało, bardzo się sfokusowałem, wszystko przygotowaliśmy, wychłodziliśmy najlepiej jak to było możliwe. Wsiadłem do auta, zapięłem się, jestem gotowy i w tym momencie podbiega organizator i dostaje informację, że 10 minut przed końcem jazdy są skończone i już nie wypuszczają więcej aut. Duża frustracja, czasami tak bywa, nie mam na to wpływu, organizator podejmuje decyzję jak będzie. No było mi bardzo szkoda, bo czułem, że mogę to poprawić, no oczywiście walczyłem z autem, wiadomo, że mogłem zrobić ten wynik wcześniej, nie miałbym takich problemów, natomiast byłem mocno sfrustrowany, bo nakręciłem się mocno, żeby ten wynik osiągnąć, no a tego dnia się nie udało.